Witamy Państwa serdecznie. Paweł Bednarek, Wojciech Kopeć, Jara Poland. BJ1 Poland. Znajdujemy się w gospodarstwie rodzinnym pana Pawła Gorącego w miejscowości Góra Świętej Małgorzaty. Gmina ta okrzyknięta jest najwcześniejszym rejonem obok rejonu podkrakowskiego wczesnej produkcji warzyw. Paweł Gorący z Góry Świętej Małgorzaty. Prowadzę gospodarstwo rodzinne o powierzchni 12 z hakiem. Głównie bazuje na produkcji warzyw wczesnych pod tunelami. Jest to liczba około 100 tuneli ósemek. Głównie produkuję kapustę i galarepę, odmiany z firmy Bejo. Zbiór rozpocząłem pod koniec kwietnia. Teraz będę zaczynał cięcie odmian późniejszych, to znaczy z takich z większymi liśćmi, szóstki. Później będę przechodził w dalszym etapie na cięcie spod włókniny, ale to jeszcze tak za 3 tygodnie. Paweł, spora kolekcja, jest na co popatrzeć. Termin sadzenia druga dekada lutego. Zazwyczaj pełno śniegu, w tym roku warunki sprzyjały. Powiedz, na czym się skupimy dzisiaj? Mamy tutaj na kolekcji 4 odmiany kapusty białej, jedną kapustę włoską i jedną odmianę kalarepy. Jednak chciałbym tutaj zaakcentować 2 nowości z kapust białych oraz przypomnieć o standardach, które posiadaliśmy do tej pory w kolekcji. Proszę Państwa, najwcześniejsza nasza odmiana z portfolio, nowość, odmiana Ranini, odmiana o okresie wegetacji 58 dni do upraw tunelowych oraz pod płaskimi przykryciami. Czym się charakteryzuje? Jest to odmiana o bardzo dużym wigorze wzrostu już od samego początku. Niesamowita tolerancja na jorowizację, niesamowita struktura wnętrza, bardzo krótki głąb wewnętrzny, jak na tą grupę kapust. Pięknie tworzy główkę, bardzo szybko. Główka jest okrągła, tak jak teraz wycinaliśmy o masie około 1,7 kg. Mamy dzisiaj 7 maj, jednak z informacji od kolegów z terenu wiem, że pierwsze cięcie było w rejonie miejscowości Piątek 15 kwietnia oraz w podkrakowskich miejscowościach również 15 kwietnia. Przy masie główki około 1,2 do 1,3 kg. Polecam Państwu serdecznie. Pawle, firma stara, ale Jara. od dawna znana u Ciebie w gospodarstwie? W tamtym roku zacząłem stosować nawozy firmy Jara. Spodobało mi się jej działanie i w tym roku z warzywami wczesnymi przeszedłem tylko na nawozy firmy Jara. Ja może powiem tak, warzywa wczesne, tunel 150 m2, tak? Tak, 30 na 5 metrów. Tak z ciekawości, fertygację tutaj robimy, czy na razie tylko posypówka? Tylko na razie idzie posypówka, bo nie ma potrzeby takiej. Nie ma potrzeby. Ja sobie zdaję sprawę, że w tym rejonie mamy słabsze ziemię i w związku z tym przed orką zapewne również na magnez idzie sól potasowa 40 z magnezem, a już przed sadzeniem co stosujesz? Oczywiście sól idzie w dawce 500 kg przed orką, a przed zakładaniem tuneli stosujemy hydrokompleks w dawce 500 kg na hektar i nitromak w dawce 500 kg na hektar. I po posadzeniu kapusty przy pierwszym pieleniu pogłównie dajemy nitrabor w dawce 600 kg na hektar. Czyli w tym ujęciu worek Jara Mila Kompleks na 3 tunele, Tak. nitromagu to Tak samo, a nitraboru to jest jakieś Na 2,5 tunela. No 2,5 tunela. Obsada 60 000 na hektar, co najmniej licząc to, co jest w tunelu. Czyli jakbyśmy policzyli po dawce nitraboru, jeśli ktoś nie wierzy, to mamy 10 gram nawozu na jedną roślinę. Powiedz, co Tobie się spodobało w nitraborze? No dokładnie tak, jak mówisz. No w nitraborze największą zaletą nitraboru to jest tak zwany power. Po zastosowaniu na drugi dzień, może na drugi nie, ale na trzeci dzień to widać efekt. Liście robią się takie żywe, jędrne i rośnięcie. Ja znam temat tak zwanego saletrowania. Standardowo idzie pogłównie seletra amonowa.
Termin aplikacji przy nasadzeniach w drugiej dekadzie lutego na dodatkowy azot pogubny, jeśli jest stosowany, to jest koniec marca zazwyczaj, czasami początek kwietnia. Borykamy się zazwyczaj w tunelach z fitotoksycznościami. Jak po saleczy, jak się otworzy tunel, to normalnie czuć amoniak. Nos zatyka, nie ma czym oddychać. I jeszcze wrócę do saletrowania. Dawniej saletrą amonową trzeba tak było uważać, żeby żadne ziarenko nawozu nie spadło gdzieś tam do środka, bo były poparzenia i uszkodzenia roślin. A po nitraborze takich efektów nie ma. Po puszczeniu podlewania to bardzo szybko się rozkłada i nawet jeżeli ziarko by wpadło do środka, to nic nie uszkadza. Nawóz dobrze rozpuszczalny, roślina dobrze odżywiona. Dokładnie. W Polsce kapusta to jest bogate źródło kwasu askorbinowego, czyli naturalnej witaminki C. Nie wszyscy W o tym dobie wiedzą. nie wszyscy wiedzą, a kapustka mówią, że smaczna, bo w tych wczesnych troszkę więcej cukrów jest. Wojtku, wczoraj Ci smakowała, masz na dzisiaj. O, Proszę. polecasz mi gorąco. Smacznego. Dzięki. Kolejna z odmian w kolekcji, Tiara. Odmiana o okresie wegetacji 62 dni, do uprawy pod płaskimi przykryciami oraz jako pierwsza w otwartym gruncie. Odmiana o niesamowitym wyrównaniu główek i osadzona na stosunkowo wysokim głąbie. Odmiana Tiara jest to odmiana chętnie uprawiana przez producentów w rejonie łęczyckim. Kolejną odmianą na przygotowanej kolekcji u pana Pawła Gorącego jest odmiana Talis. Jest to odmiana wczesna do uprawy pod płaskimi przykryciami oraz jako pierwsza na otwartym gruncie. Jest to odmiana w typie odmiany Farao, którą mamy w ofercie ekologicznej, jednakże ta odmiana posiada jaśniejsze główki. Waga główek około, tutaj wycięte z tej kolekcji, około 1,8-1,9 kg. Charakteryzuje się bardzo fajną strukturą wnętrza, krótkim głąbie wewnętrznym, czyli okno zbiorcze jest dosyć długie, także jest to odmiana bardzo bezpieczna. Pawle, a jak to jest w Twoim rejonie podkrakowskim? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Granowski, reprezentuję firmę Bayon na rejonie południa Polski. A więc tak, odmiana Talis, podobnie jak tutaj w centrum, jest odmianą, z której chętnie korzystają, po którą chętnie sięgają producenci również na południu. No, wyróżnia się przede wszystkim z dużym wigorem wzrostu, także ten plon, wczesny plon budowany jest dosyć szybko. Myślę, że ta odmiana jest znakomitym uzupełnieniem wcześniejszej odmiany z Ranini, która gdzieś tak zbiorczo dochodzi jedno cięcie po tej wcześniej wymienionej. Tak jak powiedziałem, też uprawy tunelowe, płaskie przykrycia, znakomita struktura wewnątrz i plon, czyli to, czego oczekują producenci wczesnych kapust. Zachęcamy Państwa do uprawy tej oto odmiany i życzymy sukcesu.